Cześć. Fajnie, że ostatni filmik Wam się spodobał. Był to nasz pierwszy film i mamy już kilka wyświetleń i kilka komentarzy, także dzięki wielkie. Część z Was pytała wcześniej o planer i jest to w sumie taki najpopularniejszy temat na naszym kanale. Dość sporo czasu spędzamy na frezowaniu i planowaniu powierzchni, bo jak wcześniej mówiłem w poprzednim filmie, który możecie sobie obejrzeć gdzieś tam z boku, będzie odnośnik. Mamy tutaj przed nami taki dość sporych rozmiarów blat. Będziemy z tego robić cały stół, będziemy spawać też do niego jeszcze nogi, ale zanim nogi, to jeszcze musimy go skończyć, musimy jeszcze wyrównać drugą powierzchnię. Tą powierzchnię również będziemy frezować. Ostatnio ją wylewaliśmy ponownie, bo zostało nam kilka dziurek i kilka takich wolnych przestrzeni, które musieliśmy wyrównać i zalać. Cóż, jestem w czapce, bo mamy warunki warsztatowe i zimowe. Jest minus tam ileś. No, oczywiście nie w warsztacie, ale na zewnątrz. W warsztacie też może być. No nie, no dobra, żartuję. Aż tak źle nie jest. Natomiast tak, mamy tutaj wszystkie rzeczy, o które pytaliście w shortsach i w filmach. Czyli omówimy sobie od A do Z, jak wygląda ten nasz planer, z czego on się składa, jak go zbudowaliśmy i tak naprawdę jakie modyfikacje zrobiliśmy. Są elementy stałe, czyli te nasze wałki podparte. To jest system aluminiowych wałków podpartych FI20. Możemy to jakoś pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. Ten system pozwala nam dość sprawnie tutaj działać i możemy je szybko złożyć, rozłożyć, dzięki temu, że mamy też stół spawalniczy i tak naprawdę to ten stół nas tutaj ratuje. Mamy dzięki temu płaską powierzchnię. No wiadomo, nie każdy ma stół spawalniczy, ale myślę, że spokojnie te wałki możecie zastosować na jakiejkolwiek powierzchni. Możecie sobie to usztywnić jakimiś profilami, tak jak my na przykład zrobiliśmy, gdzie łączymy dwa wałki. Tutaj możesz pokazać, że jest łączenie dwóch wałków ze sobą. Natomiast kolejna część, która będzie nam niezbędna do samego planera, poza tymi wałkami podpartymi, no to są wałki i taka prowadnica górna do zrobienia samego wózka, tak, pod frezarkę. I tutaj przechodziliśmy kilka modyfikacji. Ostatecznie stanęło na takiej konstrukcji, którą wyspawaliśmy sami, bo okazało się, że to rozwiązanie systemowe nie sprawdziło się do takiego wielkiego blatu. Niestety przy, ile tu jest, 130 cm szerokości, okazało się, że to ugięcie już jest na tyle duże, tam było około 2 mm ugięcia na środku, no więc z jednej strony 2 mm, z drugiej strony 2 mm, mamy 4 mm i to już było widać. No myślę, że to byłoby niekorzystne i na pewno byśmy takiego stołu nie chcieli nikomu oddawać. Także musieliśmy coś tutaj wykombinować, no i padło na takie dość proste rozwiązanie na szybko, ale jednocześnie na pewno będziemy chcieli z niego korzystać częściej. Tutaj już ugięcia nie ma żadnego. Jak widać, te profile są zespawane na szybko, ale jednocześnie dość precyzyjnie na tyle, żeby to ładnie sobie chodziło i jeździło. Można zobaczyć, że to dość płynnie się porusza. Mamy tutaj elementy tego systemu, czyli łożyska, tak, które zapewniają nam tą płynną pracę i trochę profili i trochę blachy. To wszystko już wycięliśmy i poskładaliśmy sami. Mamy też do dyspozycji tutaj lakiernię proszkową. Lakiernia to może za duże słowo, ale jest to jednak pomieszczenie i miejsce, gdzie możemy sobie pomalować element i zalakierować i wygrzać. I teraz tak, przepraszam, trochę mi tu zaschło w gardle. Natomiast samo mocowanie frezarki jest dość takie proste, ale spełnia swoje zadanie. Posuw nie jest zbyt, można zobaczyć, posuw nie jest zbyt płynny, natomiast spełnia swoje zadanie. I tak naprawdę jak będziecie coś planować, to zobaczycie, że ten płynny posuw może być przeszkodą. Czyli będzie ta frezarka Wam zbyt mocno pływać właśnie, będzie latać na boki, będzie chodziła nie tak, jakbyście chcieli. Także tutaj zdecydowanie
ustawiacie sobie jedną jakąś zadaną szerokość frezowania i robicie cały przejazd, przesuwacie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj mamy jeszcze taki jeden gadżet, który jest do tej frezarki i do tego planera przygotowany, może to będzie widać tam od spodu. Jest to taki rączka, trzymak, pałąk z ogranicznikiem, czyli że mamy możliwość idealnie sobie zablokować w dość szybki i prosty sposób ten materiał, czy tą frezarkę. No i tak naprawdę tutaj no, nie ruszy się ona i te przejazdy będą w miarę płynne i szybkie. Oczywiście to też taki patent na szybko, ale jednocześnie działa, sprawdza się i no, skoro działa, to znaczy, że jest ok. Dobrze, co do samego odciągu, no to tu jest na razie największy kłopot, jaki mamy nawet w tym momencie, czyli kwestia zbierania jak największej ilości wiórów i trocin i mimo tego, że mamy odciąg, który tam widać gdzieś tam w rogu, który no, powinien teoretycznie zbierać, to mamy także tutaj kurtynę, która musi chronić nas przed pyłem. Mamy też festula i separator, natomiast musimy jeszcze pokombinować, jak tutaj zablokować wyrzut tych wszystkich trocin i wiórów, czyli jak zamocować szczotki, które będą chroniły przed tym wyrzutem z każdej strony. No i tutaj jeszcze chwilę musimy nad tym posiedzieć, natomiast no i tak zdecydowana większość tego pyłu jest łapana. Na samym początku, jak frezowaliśmy, to tak naprawdę wszystko musieliśmy tutaj okręcić folią i no, trzymać się po prostu jakby w maskach i w okularach. Także dobrze. Przechodzimy jeszcze do tych detali, o które pytaliście, czyli tak, wałki to są też 20. Wszystko jest z tego samego systemu. Tutaj mamy element, który umożliwia nam posuw, tak, czyli możemy go tutaj założyć i jak widać to sobie dość płynnie chodzi. I mamy dwa rodzaje elementów. Oba tak naprawdę służą do tego samego, natomiast każdy z nich spełnia inną rolę i w zależności od tego, jak chcecie sobie stworzyć i zabudować ten wózek do frezarki, czy ten wózek ma być na górze, czy ma być mocowany od dołu, to możecie użyć różnych tych elementów. Do tego zestawu jeszcze mamy oczywiście łączniki, no powiedzmy łączniki, tak, nie wiem jak to nazwać. Natomiast no tutaj oczywiście trzeba by to w takim razie gdzieś tutaj przenieść, prawda? I tutaj moglibyśmy, może tutaj pokażę, można by to jakoś tak przymocować. Oczywiście no do tego tutaj będzie ciężko, ale na tej zasadzie możemy zbudować planer, który spokojnie pozwoli Wam frezować takie mniejsze blaty, mniejsze stoliki. Nie wiem, idealne będzie do stolików kawowych, do plastrów drewna, do jakichś mniejszych projektów, które chcecie zrobić i spokojnie Wam to wystarczy. No jest to, myślę, dość dobra opcja w dobrej cenie. Kolejna rzecz to jest frez. Pytaliście o frez? Tutaj macie symbol tego frezu. To jest akurat CMT z wymiennymi płytkami. My nasze płytki ostatnio musieliśmy wymienić i to nie dlatego, że nam się one stępiły, tylko niestety je przykręciliśmy zbyt mocno i popękały. Także tutaj kwestia jest na pewno pewnej uważności, jak będziecie przykręcać płytki do frezu, bo niestety mogą one popękać. Tutaj jest kolejna ciekawostka, czyli płytki, przepraszam, no obie płytki są produkowane w Niemczech, natomiast jedne są no, bardziej chińskie, a drugie są jednak oryginalne. Te są oryginalne, a te mamy, no powiedzmy jakieś tam zamienniki. No dobrze, już tego nie będę otwierał, natomiast
Płytki warto ze sobą mieć, ponieważ one lubią gdzieś tam strzelić, pęknąć czasami albo się po prostu stępić. Mamy 4 strony na każdej płytce, natomiast no, jeżeli Wam jedna odpadnie, no to i tak niestety no, musicie przerwać pracę i jechać gdzieś coś kupić. Dobrze, więc teraz chyba na tym będziemy powoli kończyć. Nie chcę przedłużać tego filmu do jakichś takich nieważne. Nie chcę przedłużać. W każdym razie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie komentarze lub po prostu odzywajcie się, zostawcie jakieś łapki w górę, może jakąś subskrypcję. Na pewno będziemy dalej pokazywać, co się z tym blatem dzieje. Zobaczcie, czy on nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo sami jesteśmy ciekawi. Będziemy też przygotowywać do tego blatu drugi blacik. No, blacik. Stolik kawowy, który w sumie jest wielkości małego stołu. Możemy go właściwie pokazać na chwilę. Siedzi sobie jeszcze w folii, dojrzewa. I wygląda on na razie tak, natomiast będziemy chcieli zrobić coś, co będzie podobne stylistycznie do tamtego większego blatu i będzie stanowiło jakąś taką całość. Ale to troszeczkę później, troszeczkę jeszcze musimy posiedzieć i popracować nad tamtym. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmie.